Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Wiosna. Wiem, że wielu z Was już przebiera nogami, nie może się doczekać na to, aż zaczną się prace w ogrodzie. Jedną z pierwszych prac wiosennych jest wiosenne cięcie róż. Mnóstwo filmów już było na tym kanale o cięciu i wydawałoby się, że temat jest wyczerpany, ale mam od Was informację, że chcielibyście pewne rzeczy uściślić i żeby dopowiedzieć niektóre sprawy, tym bardziej, że tego roku mamy wyjątkową sytuację, bo mieliśmy bardzo łagodną zimę i róże bardzo dobrze przezimowały. I z tego powodu można podejść do cięcia troszeczkę inaczej niż w innych latach. Pamiętajcie, że my jesteśmy dla Was i będziemy Was prowadzić za rękę, jeśli chodzi o pielęgnację róż od wiosny do jesieni. Zatem subskrybujcie ten kanał, lajkujcie, tak żeby te filmy rozchodziły się jak najszerzej. A dzisiaj temat cięcia róż i powiem Wam o tym, jakie róże bezwzględnie warto przyciąć tej wiosny, jakie róże można przyciąć, ale właśnie niekoniecznie i to będzie najciekawsza część tego filmu moim zdaniem. I powiem Wam o tych różach, których lepiej nie ciąć, w zasadzie nie powinno się ich ciąć wiosną, ale powiem Wam też o drugiej sprawie, mianowicie czasem jest tak, że tych róż macie sporo w ogrodzie i nie jesteście w stanie w ciągu jednego tygodnia czy jednego weekendu przyciąć tych wszystkich róż naraz. I powiem Wam, od których róż warto zacząć, bo ma to później znaczenie, jeśli chodzi o wzrost tych roślin. Zatem zaczynamy. Zanim zaczniemy, to pamiętajcie to, co powtarzam Wam od zawsze. Cięcie ma być też rodzajem zabawy, wyzwania i nie może Was stresować. To ma Wam przynosić radość. I bardzo ważne jest to, że nawet jeżeli źle zrobicie cięcie, to rośliny nie zniszczycie. Nie zniszczycie róży, ona dalej będzie rosła. Druga sprawa, nawet jak za słabo przytniecie albo w ogóle nie przytniecie róży, to ona też będzie rosła, będzie kwitła i nic złego się nie stanie. Także pamiętajcie, to nie jest coś niezwykłego i od tego nie zależą losy świata. Ale dobrym cięciem możemy spowodować, że Wasze róże będą jeszcze ładniejsze niż były w ubiegłym sezonie. I na tym nam zależy, żeby te róże w tym sezonie były jeszcze ładniejsze niż w ubiegłym. I ja Wam pokażę, jak to zrobić. Zaczynamy sobie od tych róż, które są najmłodsze. To jest trochę taki fake, dlatego że to nie są najmłodsze róże. Nie mam takich róż, które były sadzone w zeszłym roku, ale potraktuję tą różę tak, jakby była sadzona w zeszłym roku. Czyli mamy takie krzewy, które u Was w ogrodzie rosły w ubiegłym sezonie pierwszy sezon, tak? Czyli teraz będzie ich drugi sezon. I takie róże bezwzględnie zalecam Wam ciąć poza jednym wyjątkiem, jakim są praktycznie róże pnące. Tam możecie zrobić tak, że je przytniecie, nawet tak krótko, jak ja zaraz tu pokażę, albo ich nie przytniecie i nie zrobicie błędu. Wybór zależy do Was. W zasadzie ja bym tę decyzję o tym, czy ciąć taką różę, czy nie ciąć, podejmował na podstawie tego, jak ona wygląda. Jeżeli się już ładnie rozrosła, ma mocne pędy, przynajmniej 2, to bym takiej róży nie ciął. Jeżeli nie ma mocnych pędów, to warto ją przyciąć i pokażę Wam, jak wyglądają róże pnące, mocno przycięte i teraz już zaczynają wypuszczać nowe, mocne pędy z nasady. Ale teraz mamy tą nową różę, bez względu na to, jaka to jest grupa, czy to jest miniatura, tu są akurat miniatury, czy to jest rabatowa, wielkokwiatowa. Jeżeli mamy różę, która rosła nam 1 rok w sezonie, wiemy, że ona się już ukorzeniła dobrze, bo to jest najistotniejsze, to, że system korzeniowy pracuje dobrze. Wtedy, jeżeli ją przytniemy krótko, to ten mocny system korzeniowy, który się zakorzenił w ubiegłym roku, wypchnie nam jak gdyby nowe pędy mocne w tym roku. I na tym nam zależy, żeby zbudować szkielet rośliny i żeby on był mocny. Wobec tego nie przejmujcie się i tnijcie po prostu bardzo, bardzo krótko. Dosłownie 4-5 cm od ziemi, tak? I nie patrzcie tu na jakieś zasady, czy tniecie nad którymś oczkiem, czy tniecie skośnie. To jest nieistotne. Istotne jest, żebyście zostawili tak krótko przycięte pędy. Tak krótko przycięte pędy. To dotyczy róż, które pierwszy rok rosły u Was w tamtym sezonie. I tutaj pokażę Wam, co, 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 róże pnącą,
jednoroczną, taką, która w ubiegłym roku była posadzona do doniczki, przycinamy. Zobaczcie, system korzeniowy jest świetny. Widać, że on już tutaj pracuje. Te róże były przez zimę w tunelu i w ubiegłym tygodniu były wystawione już na zewnątrz i bardzo krótko przycięte. I zobaczcie, o co chodzi. Jeżeli przytniecie nawet właśnie róże pnące bardzo krótko, to z nasady, zobaczcie, zaczną wyrastać takie mocne pędy jak tu. Tutaj już nabrzmiewają. Tu nabrzmiewa i tu. Nawet tego można by było uciąć całkowicie, żeby tylko te najmocniejsze pędy z nasady zaczęły wyrastać. O coś takiego będzie się działo, jeśli przytniecie. I to się będzie działo nie tylko z różami pnącymi, tylko z każdą różą, którą w ubiegłym roku posadziliście, która dobrze się zakorzeniła, a teraz po mocnym przycięciu wypuści mocne pędy. A teraz wspomniałem Wam o takiej sytuacji, że macie sporo róż w ogrodzie i możecie ich nie przyciąć w ciągu kilku dni, tylko to może trwać powiedzmy nawet 2-3 tygodnie to całe cięcie. Więc od których róż warto zacząć to cięcie? Moim zdaniem najprostszy sposób jest taki, że patrzycie na rośliny i jeżeli zobaczcie, widzicie, że młode pąki na pędzie zaczynają już wyrastać, tak jak tutaj, i mają powiedzmy 1,5 cm, 2 cm, to jest najwyższy czas, że powinno się już ciąć. Jeżeli macie w ogrodzie w różnym stadium róże, to zaczynajcie od tych, które są najbardziej pobudzone do wzrostu, dlatego, że jeżeli tej róży, powiedzmy, nie przytniecie w tej fazie, tylko będziecie ją cięli za 3 tygodnie, a te pędy, młode pędy będą miały po 4-5 cm, to jak gdyby ta cała siła korzenia, która jest spożytkowana na wytworzenie tych pędów, pójdzie na marne. Więc chodzi o to, żeby zrobić cięcie, zanim korzeń zacznie pracować i zanim wypchnie tą swoją siłę na te pędy, które potem odcinacie. Zatem najlepiej ciąć wtedy, zanim pędy zaczną już wyrastać. Mówiłem Wam o tym, że w tym roku jest sytuacja specyficzna, dlatego że po łagodnej zimie róże bardzo dobrze przezimowały. I jeżeli mamy taką sytuację, to możemy z niej skorzystać. Najlepiej zadziała ten sposób, o którym Wam będę mówił, na roślinach w miarę młodych albo odmłodzonych, czyli takich, których pędy są powiedzmy 2-, 3-, 4-letnie. Bo głównym celem cięcia jest po prostu odmładzanie, sukcesywne odmładzanie roślin i usuwanie tego pędów chorych i najdrobniejszych, tak? Wobec tego, jeśli macie krzew, który właśnie jest kilkuletni, niezbyt stary, dobrze przezimował, to ja mam tutaj taki przykład. To są róże, znacie ten szpaler z filmów, to są róże rabatowe, tam około 5-letnie, które w miarę były do tej pory regularnie cięte i odmładzane. I to, co widać teraz, to widać, że myśmy je przycięli nożycami do żywopłotu na wysokości takiej jak tu, przed zimą. I zobaczcie, wygląda to w ten sposób, że pędy są w miarę wszystkie zielone, tak? I tu mamy może nawet inną odmianę, na niej będzie lepiej to widać. Marię Teresę. Pędy są zielone, pędy są w miarę młode i zobaczcie, możemy je w normalny sposób, byśmy je cięli w ten sposób, że cięlibyśmy nisko, czyli skracalibyśmy to bardzo nisko, tak? A nawet jeszcze niżej. Natomiast dzięki temu, że to nie są stare krzewy, to nie są stare pędy, dobrze przezimowały, to po tym wstępnym cięciu, które było robione na jesieni, praktycznie w ogóle można tego nie przycinać, nie? I dzięki temu to kwitnienie, które będzie na wiosnę, będzie jeszcze obfitsze niż było ubiegłego sezonu. A ubiegłego sezonu było bardzo obfite. To, co można by tu było zrobić, gdybyście bardzo chcieli i mieli na to czas, to można i w zasadzie ja bym tak chciał zrobić, te wszystkie długie rozgałęzienia, które są, skrócić powiedzmy na te 4-5 cm. Tak jak w zasadzie
ja preferuję cięcie. Czyli po rozgałęzieniu zostawiamy nie dłuższe niż 5 cm pędy. I to by było takie fajne, klasyczne cięcie. Oprócz tego wiadomo, że jak przy każdym cięciu wycinacie pędy, które gdzieś tam końcówki zaczynają zamierać, ale nawet jeżeli ich nie usuniecie, tak jak one tutaj są, czyli jeżeli ja w ogóle tego nie będę sekatorem dotykał, to nic się nie stanie. Tych pędów starych jest tu bardzo mało, pędów drobnych też jest bardzo mało, więc można to tak zostawić i kwitnienie będzie naprawdę dobre, kwiatów będzie dużo i nie będą drobne. Ale jeśli chcecie to zrobić już tak naprawdę na tip-top, to jeszcze skróciłbym właśnie te pędy. Zawsze Wam powtarzałem, że w zasadzie należy się pozbywać pędów cieńszych od ołówka. I to jest prawda. Natomiast jeżeli tego nie zrobicie, to też nie będzie to przestępstwo, tak? Owszem, na tych cieńszych pędach kwiaty będą drobniejsze, ale jest tu tych pędów odpowiednio grubych wystarczająca ilość, że z tych grubych pędów wyrosną pędy zakończone dużymi kwiatami. Także nie bójcie się o tym, że będziecie bardzo mieć drobne kwiaty na takiej roślinie. Więc chodzi mi o to, żeby wykorzystać tą pogodę, tą zimę, która była tak łagodna i dać tym roślinom szansę zakwitnąć jeszcze obficiej niż w ubiegłym roku. I też zaoszczędzicie pracy, bo nie będziecie musieli tego wszystkiego ciąć. Natomiast jeżeli przytniecie je tradycyjnie nisko, to też nie będzie błędu. Ale ja planuję tutaj tego roku albo w ogóle nie robić cięcia, albo robić tylko kosmetyczne cięcie. I jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, która czasem może się wydawać dla Was niebezpieczna i możecie się zastanawiać, czy nie powinno się wtedy jednak zrobić cięcia. Wspomniałem o tym, że myśmy ten szpaler cięli piłą do żywopłotu, nożycami spalinowymi do żywopłotu. I takie nożyce nie tną precyzyjnie, tak jak sekator, i pozostają takie końcówki pędów, tak? I nie jest to dobre. Nie jest to dobre, bo najlepiej ciąć ostrym sekatorem tak, żeby powierzchnia cięcia była gładka. To jest idealnie. I jeżeli macie czas, to warto jest poprawić to cięcie w ten sposób. Tak? Ale co się stanie, jeżeli my to tak pozostawimy? Czy to zaszkodzi roślinom? Ja Wam powiem, jak to będzie wyglądało w najbliższym sezonie. Poniżej tego tutaj szarpanego cięcia zaczyna wyrastać pąk, tak? I ten pąk przejmie wzrost. Może się zdarzyć tak, że ta rana tutaj zacznie jak gdyby delikatnie zamierać i ten pęd też zacznie zamierać, ale jeszcze poniżej tutaj mamy kolejny pąk i ten na pewno już urośnie. Czyli najprawdopodobniej, jeżeli byśmy tego nie ruszyli, zostawili tak jak jest, to w przyszłym roku byśmy widzieli sytuację taką jak tu. O, zobaczcie. Mamy kawałek pędu, on nawet był cięty sekatorem, nie był rozszarpany, ale mimo to dzieje się tak czasem, że zaczyna nam zamierać ten kawałek pędu, ale on zamiera tylko do miejsca, z którego wyrasta następny mocny pęd, tak? Czyli to zamieranie nie posuwa się dalej, tylko ono się kończy na pierwszym mocnym pędzie, który jest. I podobnie będzie sytuacja wyglądała tutaj, jeżeli tego nie zrobię. Ale nawet może być tak, że jeżeli zrobicie cięcie, tak jak tu było cięcie robione sekatorem, to też tak się coś może dziać. I nie przejmujcie się tym, to nie jest nic strasznego. Tak się dzieje i później po jakimś czasie, kiedy te pędy się będą starzeć, wytniecie cały ten pęd i wyrośnie z nasady nowy pęd, roślina się odmłodzi. Także takimi małymi fragmentami, które gdzieś tam usychają, zamierają, tym się kompletnie nie przejmujcie. Tutaj mamy znowu
ciekawą sytuację i mam od Was informację, że też zdarza się podobnie u Was w ogrodzie. Szczególnie te zdrowe odmiany, których liście przed zimą nie opadają, tylko roślina wchodzi w okres zimowy w pełnym ulistnieniu. No i te liście na wiosnę wyglądają różnie. Czasem są jeszcze zielone, a czasem są takie suche, ale nie opadnięte. I co z tym robić? Czy należy to obrywać, czy nie obrywać? Ja Wam powiem tak, najlepiej by było, gdybyśmy się pozbyli tych liści, tak? I możemy się pozbyć na dwa sposoby. Albo po prostu robimy normalne cięcie klasyczne i wtedy pozbywamy się części pędów z tymi liśćmi, pozbywamy się wszystkich drobnych pędów i po takim cięciu tak naprawdę tych liści do usunięcia zostanie już niewiele i wtedy możemy to spokojnie ręką oberwać. Albo nie robimy cięcia, tutaj nawet jeszcze są część pęd, albo nie robimy cięcia i po prostu tylko tyle, ile jesteśmy w stanie ręką wygrzebać, usuwamy. I jeżeli zostanie część liści, to też nic wielkiego się nie stanie. Owszem, na tych liściach może inaczej, te liście mogą stanowić zagrożenie fitosanitarne dla rośliny, ale nie pod kątem bardzo groźnych chorób, tak? No chyba, że mieliście tutaj wcześniej rdze róży, no to wtedy to by był problem. Ale jeżeli nie mieliście rdzy róży, a roślina weszła w okres zimowy w pełnym ulistnieniu, to znaczy, że była zdrowa, to jedynym zagrożeniem, które te liście teraz suche już takie będą miały w przyszłym sezonie, to jest szara pleśń, która może atakować kwiaty. Czyli w czerwcu, mamy połowę czerwca, kwiaty się rozwijają i gdzieś zarodniki z tych obeschniętych liści, tam ta szara pleśń będzie i ona będzie infekować kwiaty. Ale nawet jak się pozbędziecie tego, a będzie deszczowa pogoda, to i tak zarodniki szarej pleśni też mogą, szczególnie pełne odmiany o dużych kwiatach, infekować. I też się tym za bardzo nie przejmujcie. Czyli możecie to zrobić bardzo dokładnie, wycinając i czyszcząc. Możecie to zrobić po łebkach i też się nic nie stanie. Tutaj chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, która może Was zaskoczyć podczas wiosennego cięcia, mianowicie różne odmiany będą różnie wyglądać wiosną. I są odmiany takie jak tutaj Planten und Blumen, gdzie zobaczcie, pędy są oliwkowo-zielone, ładne, widać, że to wszystko jest żywe, zdrowe, pączki nabrzmiewają i jest super, tak? Ale może też wyglądać tak jak tutaj. Zobaczcie, tutaj macie odmianę Airbrush i tutaj już nie jest tak wesoło, dlatego, że pędy w ogóle wyglądają bardzo brzydko. One są brązowawe, tak? Ale nie wszystkie te pędy, które mają brązowy kolor, są uszkodzone, są przemarznięte. Ten pęd, widać, że tutaj nabrzmiewają mu pączki i to jest żywy pęd. Mimo tego, że zmienił kolor, to on jest w pełni zdrowy i nic mu nie zagraża. Wystarczy tylko tą końcóweczkę obciąć i jest ok. Ale tutaj z boku widzicie, macie pęd, który jest brązowy, ale on jest suchy. Nic na nim nie nabrzmieje. Jak go złamiecie, to widzicie? I takie pędy należy usuwać bezwzględnie. Kiedy tak się dzieje, tak? Owszem, jest tendencja odmianowa, że pewne odmiany gorzej zimują. Airbrush widocznie tak do nich należy, ale rzeczą, która potęguje taki stan, że tych suchych pędów po zimie jest więcej, jest zbyt długi okres wegetacji, czyli roślina zbyt długo rosła jesienią i nie przygotowała się odpowiednio do zimowania. Wtedy tych pędów takich suchych jest dużo, dużo więcej i takie pędy należy wycinać całkowicie, do zera. Nie powinno się ich pozostawiać. Tak samo i ten. Wtedy bezwzględnie powinno się zrobić cięcie. Jeżeli traficie na taką odmianę, która wygląda tak jak tutaj, to trzeba robić cięcie i to cięcie dosyć konkretne. Ja sobie to cięcie dokończę tutaj później. Pokazuję Wam tylko tyle, że suche pędy bezwzględnie należy usunąć.
No i jeszcze powiem Wam na koniec o odmianach takich, które absolutnie nie tnijcie. Nie tnijcie tych róż, które kwitną tylko raz. Czyli większość ramblerów, dużo róż pnących, historycznych, te, które nie powtarzają kwitnienia, ich nie tnijcie teraz wiosną, chyba że macie ewidentnie jakąś suchą, złamaną gałąź i tak dalej, to możecie wyciąć, ale tutaj, jeżeli byście zrobili ostre cięcie, to pozbędziecie się połowy kwiatów, tak? Albo nawet więcej. I wtedy dekoracyjność tej rośliny w tym okresie, kiedy ona jest tylko raz dekoracyjna, po prostu będzie dużo, dużo mniejsza. Dlatego rośliny, które kwitną tylko raz, tniecie po kwitnieniu, a nie teraz. A tutaj jest przykład róży parkowej Lichtkenigen Lucia, która właśnie w ubiegłym roku w ogóle nie była cięta wiosną, w ogóle. Bardzo obficie kwitła, wyglądała bardzo dobrze, ale w tym roku właśnie zrobię jej takie cięcie, mimo tego, że też mógłbym ją zostawić i też nic by się nie stało, to jednak jest tutaj, zobaczcie, bardzo dużo jest tutaj pędów drobnych pędów i gdybym je zostawił, to tak jak mówię, nic wielkiego się nie stanie, ale z nich będą coraz drobniejsze pędy, coraz drobniejsze i ta roślina po prostu miałaby tych kwiatów może i dużo, ale one były małe, ten środek krzewu był w cieniu, tam też by nie wyrastały żadne nowe, mocne pędy, dlatego tutaj zrobimy cięcie odmładzająco prześwietlające, tak? Ale pokazuję Wam to po to, żebyście wiedzieli, że roślina, która w ubiegłym roku nie była w ogóle cięta na wiosnę, też wyglądała fajnie i tak samo może być u Was. Na dzisiaj to tyle. Nie chciałem, żeby ten film był zbyt długi. Chciałem Wam zwrócić uwagę tylko na te 2-3 kwestie, żeby w tym ferworze chęci cięcia róż nie przyciąć zbyt mocno, niepotrzebnie niektórych rzeczy. Natomiast jeśli chcecie filmik o cięciu konkretnych grup, o cięciu róż pnących, o cięciu róż rabatowych, to podlinkuję Wam go tutaj. Jest taki film, bardzo dokładnie jest tam wszystko pokazane. Jeśli chcecie filmik o tym, co należy zrobić z różami w doniczkach na wiosnę, bo też warto zrobić to wcześniej, w marcu, nie czekać z tym do kwietnia, to też macie tutaj u góry, podlinkuję Wam film, gdzie jest wszystko dokładnie pokazane. Nie tylko cięcie, ale również nawożenie, wymiana podłoża, którą raz na kilka lat warto zrobić, także tu macie kolejny film na ten temat. Zatem temat cięcia mamy omówiony, natomiast cięcie to nie jest jedyny pilny zabieg tej wiosny. Jest jeszcze drugi bardzo ważny zabieg, mianowicie nawożenie róż. Jeżeli zrobicie te dwa zabiegi prawidłowo, cięcie i nawożenie, to możecie być spokojni, że Wasze rośliny będą wyglądały przepięknie, nie tylko w czerwcu, ale przez cały sezon do późnej jesieni. I ja jeszcze swoich róż nie nawoziłem, ale w ciągu kilku dni to zrobię i w następnym filmie pokażę Wam, jak to robię, po to, żebyście mogli niejako skopiować moje kroki i mieć pewność, że rośliny będą dobrze odżywione przez cały sezon. Także bądźcie na bieżąco, włączcie sobie dzwoneczek z powiadomieniami, żebyście nie przeoczyli kolejnego filmu, bo to, co zrobimy na wiosnę, zaowocuje przez cały sezon. Do zobaczenia.